Siemanko moi drodzy, z tej strony Ander, gra Call of Dragons. Pewnie wielu was zastanawia, jak wygląda taka standardowa rozgrywka w tej grze, bo to przecież gra mobilna. Dzisiaj wam to pokażę w dwóch wariantach, na szybko i na wolno, także zapraszam. Okej, pierwszy wariant, o co mi dokładnie chodzi, na szybko. Na szybko to jest taki wariant przede wszystkim dla osób, które rano wstają, nie mają za dużo czasu, lecimy do pracy, lecimy do szkoły, lecimy na miasto, musimy coś załatwić. No i wiadomo, że trzeba coś kliknąć w tej grze, no bo cały czas ją rozwijamy. Także no ja wam tutaj pokażę przede wszystkim taką standardową rozgrywkę w pierwszym wariancie na szybko. I to wygląda tak, generalnie wchodzicie sobie do gry, no to najważniejsze co trzeba spojrzeć, no to na pewno wojska, żeby to sobie odebrać, tak, przede wszystkim. Drugą kwestią jest wrzucenie pomocy, wejście sobie na przykład tutaj na sojusz, wrzucenie surowców. Do maksa oczywiście, chyba że jeszcze wrzucacie diamenty, no to też bardzo ważne, żeby też to podrzucić. Wrzucamy do maksa, wychodzimy sobie stąd, no i generalnie teraz tak, pomoc znowu klikamy, spoglądamy sobie przede wszystkim na nasze budynki, bo to najważniejsza kwestia. Przy okazji możemy odebrać sobie surowce, spoglądamy na nasze budynki, co się z nimi dzieje. Ja mam tutaj 6 minut i innej kolejki nie mam, widocznie mi się musiała już skończyć, także klikam sobie tutaj. Od razu, skoro będę miał możliwe, że jakieś tutaj przyspieszenia, to staram się tutaj to przyspieszyć konkretnie. Ok, nie mamy tutaj, no to damy sobie po prostu tak, damy sobie jeszcze 3 godzinki, ok, godzinkę, przyspieszamy do maksa, tutaj 15 minut chyba jeszcze było, nie wiem, czy coś tutaj znajdziemy. Niech będzie piątka i piątka. Ok, no i wrzucamy sobie, ja tutaj stawiam na od razu rozwój oczywiście naszego ratusza, czyli sala dziczy, to się nazywa dokładniej, czyli nasz główny taki budynek z naszego całego miasta. Ja sobie klikam od razu ulepsz, klikam od razu pomoc, żeby nie zapomnieć. No i spoglądam, co jeszcze mógłbym tutaj przede wszystkim ulepszyć. Ważną kwestią jest tutaj, że mi się akurat skończyła kolejka ulepszeń z tego co widzę, także muszę sobie to nająć po prostu, żeby mieć co ulepszyć. Spoglądam sobie, co mogę sobie wrzucić. Ja bym sobie wrzucił tutaj koszary włóczników, wrzucamy 17 godzin i ten czas, jak wy będziecie coś sobie załatwiać, będziecie gdzieś w podróży, w jakimś ruchu, będziecie w pracy, no to ten czas na spokojnie będzie leciał. Dodatkowo kliknęliście sobie tutaj pomoc od naszych sojuszników i ta pomoc już leci o ileś tam minut czy godzin, w zależności od poziomu naszego centrum. Zostanie to skrócone na pewno, tak? Także warto na pewno o tym pamiętać, żeby to zawsze tutaj kliknąć. Drugą kwestią, jeśli już z wojsk nie będziemy nic tutaj ulepszać podług naszych budynków, no to ważne, żeby też kliknąć nasze wojska na maksa, żeby się tutaj przede wszystkim już szkoliły. I tutaj jeszcze zagroda bestii. Ok, tak by to wyglądało. Drugą kwestią są punkty PDW. Widzę, że są na maksa, także no warto by było zapewne je gdzieś wykorzystać, ale wcześniej jeszcze spojrzeć warto na pewno na tablicę ogłoszeń i wejść w naszą politykę, co tutaj możemy wrzucić, tak? Jeśli na przykład mamy jakiś punkt do wrzucenia, jest to 6 minut generalnie, także ja prędzej gdzieś bym polecał na przykład zrobić takim trybem, żeby wejść sobie tutaj na smoczy szlak, odebrać nagrody, to co najważniejsze też. Odbieramy nagrody, 56 000 punktów tutaj nam doszło jeszcze dodatkowo, no to wchodzimy sobie z powrotem na tą tablicę. Powiedziałem, że tam miałem mało punktów i wrzucamy sobie na przykład, dajemy uchwal teraz, żeby to poszło troszeczkę wcześniej, uchwal teraz i dajemy sobie na przykład już jest godzinka, no to na spokojnie możemy kliknąć pomoc przymierza, wychodzimy stąd. No i tutaj jeszcze pozostają nasze badania przede wszystkim w Radzie Wiedzących, co możemy tutaj wrzucić, pobór, akurat 9 godzin, prawie 10, skróci się pewnie do 8 z kawałkiem albo troszeczkę mniej, klikamy, ok. Goblin, to co najważniejsze, Goblin się pojawia na 2 godzinki po jakichś dokonaniach naszych, tak jak tłumaczyłem w odcinku wcześniej, czyli tutaj jeśli wybudujemy jakiś budynek, nasze wojska, plus dodatkowo cokolwiek innego, jakaś większa aktywność, kupujemy sobie potrzebne przedmioty, to co dla nas jest potrzebne, o, tu mi się bardzo fajnie akurat trafiło. Tutaj jeszcze możemy sobie dokupić, bo mam dużo surowców, akurat teraz gwiazdka, super. Akurat dobry traf tutaj był. To sobie wszystko kupujemy. W zależności od was, co preferujecie i co potrzebujecie, żeby kupić, to nic nie kupimy. Ja nie odświeżam dalej. Ok, tutaj bierzemy. Możemy sobie jeszcze dorzucić punkty, jeśli macie chwilkę czasu. Czyli odebrać tutaj nagrodę, dorzucić sobie punkty. No i w sumie to by wyglądało na tyle. No i przechodzimy tylko i wyłącznie jeszcze do PDW punktów, bo to jest bardzo ważne. Mamy te punkty PDW. No, najprostszym takim sposobem, no to jest albo założenie jakiegoś rajdu, spoglądnięcie przede wszystkim, czy ktoś nie prowadzi jakiegoś callingu akurat, właśnie tutaj na przykład na tą naszą wieżę obok, fort mrocznych. Jeśli nikt nie prowadzi, możemy my wrzucić taki fort, czyli przede wszystkim taki calling na taki fort, ale warto sobie gdzieś tutaj poszukać calling na przykład poziomu 3, żeby coś tutaj wrzucić, albo prostszą też metodą jest po prostu wyszukanie najmocniejszej tutaj grupy patrolu mrocznych. Pyk, klikamy atak, pamiętajcie, żeby nam wrócili oczywiście do naszego miasta, czyli tutaj nic nie zaznaczamy, klikamy tak, stwórz wiele i po prostu sobie wrzucamy nasze postacie, klikamy tak i chociaż te 150 punktów zawsze zostanie zminusowane,
a poniekąd możecie to zrobić wcześniej, przed podjęciem jakichkolwiek tutaj aktywności w naszej tutaj wiosce i wtedy możecie po prostu, jak oni wrócą drugi raz, no to puścić drugi taki rajd, no i w sumie odejmie wam trochę tych punktów, żebyście nie musieli później na przykład ich przepalać generalnie, bo jeśli one są na maksa, nic się z nimi nie dzieje, no to je przepalacie, tak? Przede wszystkim. No jeszcze, jeśli na przykład macie takie długie czasy oczekiwania i czasem tych punktów nie zdążycie nadrobić, żeby je odpalić trochę, no to warto sobie gdzieś tutaj tych punktów troszeczkę dodać. Przede wszystkim dodawanie punktów znajdziecie tutaj, żeby zrobić większą regenerację, dodać ich troszeczkę więcej do maksa, także to też bardzo trafna uwaga, żeby nad tym patrzeć. Przepaliliśmy sobie 150 punktów, no i w sumie to by wyglądało na tyle. Jeszcze musicie oczywiście pamiętać o naszych wojskach, żeby te wojska miały co robić, jak nas nie będzie w grze akurat przez ten określony czas, czyli sobie tutaj sprawdzić przede wszystkim naszą zakładkę przymierza. Wchodzimy sobie tutaj w terytorium, klikamy, odbieramy surowce, no i tutaj spoglądamy, co jest w tej chwili budowane. Jest budowana droga, czyli możemy sobie tutaj kliknąć w to budowanie, tutaj mamy te współrzędne, przechodzimy, spoglądamy, ile to jest czasu, pół godziny, no jest to stosunkowo mały dość czas, ale warto sobie tutaj wrzucić tą pomoc dla naszego sojuszu, klikamy marsz, no i jeszcze możemy tutaj sobie oczywiście puścić nasze wojska na zbieranie surowców, skoro mamy też zadania przede wszystkim jakieś, które będą się pokazywać w międzyczasie w grze, czyli klikamy sobie tutaj zbierajmy surowce, klikamy zbierz, dobieramy sobie tutaj odpowiednio postać z naszym bohaterem. Musimy pamiętać też o tym, że jeśli dobieramy jakąś postać, to wygląda tak, jeśli mamy tutaj na przykład talenty, no to niektóre postacie podczas zbierania zdobywają punkty doświadczenia, tak? Dokładnie to jest na przykład taka umiejętność i tutaj. Czyli warto sobie kombinować jednego z drugim dowódcą, którzy pójdą zbierać, żeby cały czas tutaj zdobywać te punkty dzienne jeszcze dodatkowo, tak? Pokażę wam na tym przykładzie, jak ja bym to zrobił. Klikamy sobie tutaj w złoto, zbierz, dobieramy sobie tutaj postać, niech to będzie Kella i ja dobieram swojego głównego tutaj bohatera na przykład, albo tego, którego chcę ulepszyć. 380 wojska, wysyłam marsz, no i to tyle. Drugim dowódcą jeszcze możemy zrobić sobie tutaj na przykład na zbieranie drewna. Tak, jest to pełne składowisko, klikamy zbierz, wybieramy czaka, no i na przykład klikamy akurat Kinarę, dobrze dobrało, no i klikamy też marsz. No i zbieramy. Po prostu te surowce dodatkowo ulepszymy sobie jeszcze postacie podług punktów doświadczenia. A jeszcze lepszym punktem podług zbierania surowców, czyli zasobów, jest tutaj wejście w zakładkę przymierza, terytorium. No i tutaj schodzimy sobie troszeczkę niżej w centra zasobów przymierza. Klikamy sobie tutaj w zbieranie. Tutaj mamy większą pulę przymierza naszego surowca i tutaj możemy sobie zebrać, klikamy zbierz, klikamy, no i tutaj do maksa możemy załadować nawet do 1 000 000, czegokolwiek podobnego, żeby zebrało tego więcej. Ja tutaj wtedy polecam dobrać oczywiście tą drugą jednostkę podług punktów doświadczenia, żeby zebrać też dodatkowe punkty doświadczenia do maksa na przykład, no i puścić tej całej jednostki na zbieranie 1 000 000 i z tego procenty. To jest dobre podejście do polepszania jednostki podług doświadczenia. No i w sumie to by wyglądało na tyle z takiej ważniejszej, pierwszej, szybszej rozgrywki. Przechodzimy do punktu drugiego. Drugi wariant, czyli na wolno, na spokojnie, mamy więcej czasu, mamy przerwę, mamy wolny dzień, chcemy sobie po prostu poklikać wieczorem, coś podobnego, wchodzimy sobie po prostu na grę, spoglądamy to co najważniejsze zadania, co się dzieje w naszych zadaniach, zakręcamy przede wszystkim, żeby coś tutaj zdobyć ciekawego, spoglądamy dalej na zadania, zniszcz forty mrocznych, 13/15, ok, czyli jeszcze 2 będzie trzeba wykonać, wyszkol jednostki, 8000, 8000, 1600, 1600, ok, czyli to na pewno zrobimy w trakcie dnia przede wszystkim. No i tutaj mamy na przykład zadanie, jakieś nowe boski skład, miasto obfitości, rozproszenie mroku, skarby terenów, szansa na otrzymanie skrzyni błogosławieństw podczas zbierania surowców w terenie, czyli musimy już pamiętać o 3 rzeczach ważnych, żeby zbierać surowce w mieście, klikać je bardzo często, nawet przydadzą nam się przede wszystkim przedmioty, tak, na zbieranie tych surowców, żeby szybciej były wytwarzane w naszym mieście, da nam to jeszcze większy taki boost do zbierania tych surowców tutaj, podług tego zadania. Rozproszenie mroku, no to w trakcie dnia na pewno jakąś jednostkę tutaj patrolem mrocznych zabijemy, czy też mroczne kreatury, co bardzo ważne, żeby codziennie coś tam sobie puknąć z tych patrolów mrocznych. No i dodatkowo skarby terenów, zapewne będziecie mieli chwilę czasu, żeby puścić swoje wojska na zbieranie tych surowców, także na pewno warto o tym pamiętać. Jeszcze spoglądamy sobie na dalsze zadania, ja tutaj coś mam wykonane z tego co widzę. Zyskaj 500 punktów poprzez zbieranie surowców, ok, zbieranie surowców, zasobów i zbieranie zasobów, ok. I tutaj sobie jeszcze spoglądamy co jest dalej, no i w sumie to tyle z takich zadań, przechodzimy sobie dalej, tutaj dajemy pomoc, odbieramy nasze jednostki z chaty szamanów i tutaj możemy jeszcze sobie spojrzeć na nasze nagrody, co tutaj się stało, no bo zawsze po codziennym takim resecie. Pierwszy nad ranem generalnie jest zawsze jakiś darmowy los czy darmowa skrzynka, także warto sobie tutaj doklikać. Możemy jeszcze jedną tutaj sobie wrzucić z tych skrzynek, co tutaj wyleci, żeby odebrać sobie te nagrody, chyba że czekacie do 10, żeby walnąć po prostu tutaj 10 takich kluczy i sprawdzić jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze następną skrzynię, także warto sobie kliknąć. Jest to jakiś tutaj właśnie darmowy los, skrzynka. Ja kliknę tutaj pomiń od razu. Dajemy jeszcze jedną,
żeby zobaczyć, co tam będzie. I jeszcze jedną sobie damy, bo tu jeden klucz został. O, wyskoczyła nam pan, także super. Tutaj mamy darmową skrzynkę. Te srebrne klucze zazwyczaj zbieram po prostu do 10 i dopiero później je gdzieś otwieram. Także warto się tutaj na razie z tymi kluczami też może wstrzymać, bo tam za super takie bardzo potrzebne przedmioty nie lecą, ale coś tam wartościowego czasem wpadnie, podług przyspieszeń czegokolwiek podobnego. Mamy jakiś calling, ale calling jest pełny. Widzę, że ktoś założył na 60 000 camel. Okej, no tutaj to my już się nie wpasujemy, nie wrzucimy. Możemy my sami zrobić też jakiś calling, poszukać czegokolwiek. Ja bym preferował tutaj coś jeszcze zabić dodatkowo, czyli tutaj na przykład wrzucić sobie jakiś legion. Na przykład niech będą to nasze standardowe postacie przede wszystkim. Tutaj mamy drugą 16, także fajnie nam się tutaj widzę zrespiło. O, drugi legion nam się dobrze dobrał, także też klikamy. Możemy tutaj spojrzeć jeszcze przede wszystkim na nasze postacie, które możemy tutaj sobie odebrać podług naszych dialogów z tymi postaciami. Warto sobie tutaj na pewno poklikać albo poczytać, jeśli ktoś się interesuje. Ja niektóre postacie sobie klikam, niektóre przede wszystkim przeklikuję na szybko, żeby to szybciej poszło. Okej, no tutaj coś zawsze dostaniemy. Następna postać, tutaj widzę nasz zbieracz. Tutaj sobie klikamy w niego. Okej, no warto też na pewno pamiętać o tym, żeby zwiadowców puścić na szukanie, przede wszystkim, czyli na odkrywanie naszej mgły. Ja sobie tutaj zawsze troszeczkę wolę oddalić tą mapę i mam trochę większe takie spektrum do spoglądnięcia, co mogę kliknąć, jakim zwiadowcom konkretnie. Tutaj widzę, że jeden odpadł, także weźmiemy jeszcze jednego, żeby tutaj doklikać. Pyk, 3 zwiadowców jest w terenie. Przechodzimy sobie z powrotem do wioski. Możemy tutaj sobie jeszcze spojrzeć na nasze listy, co mamy tutaj do odebrania. Okej, no tutaj są jakieś wiadomości. Tutaj możemy po prostu sobie, żeby oznaczyć, kliknąć przeczytaj i odbierz wszystko, przymierze, co tutaj się działo, możemy spojrzeć. Jakiś najazd przede wszystkim. Tak, my tutaj też mieliśmy najazdy wczoraj, fajnie było dość konkretnie z tym behemotem, fajna walka była konkretna. No i tutaj jeszcze możemy spojrzeć na odbiór. Tutaj widzicie, że mamy troszeczkę tych skrzyń do odebrania, bo zadanie, które się pojawiło wcześniej, no to już mieliśmy wrzucone jednostki. Ja wrzuciłem te jednostki wcześniej na zbieranie surowców, także warto to sobie też tutaj spoglądać zawsze w tej poczcie, co tutaj się dzieje przede wszystkim. Na przykład z samego rana wchodzimy na grę, wiemy, że dzisiaj będziemy na grze, potrzebujemy więcej tych surowców, jest jakieś konkretne zadanie, to wrzucić sobie jakieś tutaj surowce podług na przykład zbierania, albo podług wytwarzania tych surowców w środku, tak, czyli produkcja. Ja tutaj zazwyczaj staram się korzystać z tych zielonych, żeby to wypalić wcześniej, bo dużo ich tutaj zbieramy, jak widzicie 19, 22, 21, 16, także codziennie, żeby to dopalić przede wszystkim. No i tutaj możemy sobie otwierać jeszcze te skrzynki, ale warto nam sobie dozbierać ich troszeczkę więcej, tak? Dobra, no drugą ważną kwestią na pewno jest też to, żeby wejść sobie na smoczy szlak, odbierać tutaj nagrody tam średnio co kilka godzin, tak? No i możemy jeszcze tutaj sobie przejść na przykład do szybkiego łupienia, odebrać przez te 2 godziny, co tutaj się nam wyłupiło, tak? Możemy spojrzeć sobie jeszcze na sklep, co tutaj możemy dokupić, no i dodatkowo możemy wejść sobie tutaj na przykład w smoczy szlak i stworzyć jakąś konkretną walkę, żeby przejść jakiś konkretny poziom, tak? Czyli tutaj klikamy sobie wyzwania, ustawiamy jednostki, no i lecimy w sumie przed siebie, żeby to dobijać, no bo coraz to większy poziom na smoczym szlaku, to lepsze to nagrody, no i dodatkowo godzinowe nagrody przede wszystkim, tak? Więc wiadomo, że wcześniej dostawaliśmy jakieś tutaj na przykład książki niebieskie po 500, tutaj już dostajemy na przykład, jak zauważyliście, książki fioletowe. Także na pewno warto też ten smoczy szlak sobie cały czas tutaj poprawiać. Ulepszanie i ekspienie oczywiście postaci, o tym musicie pamiętać w zależności od postaci, jakie tutaj będziecie chcieli rozwijać przede wszystkim. Ja tutaj też postanowiłem rozwijać Emrysa pod kawalerię, bardzo mi się tutaj spodobała kawaleria, także ciekawy punkt, na pewno będę w to celował. Ostatnio mi też wyleciały do niego tokeny, czyli tutaj jego, można powiedzieć, złote głowy do ulepszeń, także na pewno też warto sobie gdzieś tam puszczać ten raid, w zależności jak to dopasujecie, na przykład, bo jeśli macie na przykład mniej wojska, tak jak ja, w zakresie Emrysa, czyli jest to na przykład 15 000 na tą chwilę, bo jeszcze tutaj cały czas idę do przodu, no to warto tych jednostek tutaj nie puszczać, bo on tutaj może dostać przysłowiowo w tyłek i po prostu cofnąć się do miasta, także przepalimy generalnie te punkty, a Emrys nic tutaj nie wskóra. Warto sobie wrzucić jakieś jednostki, których mamy tutaj po prostu dużo, kliknąć marsz i on to po prostu zabije, mimo że jest takich jednostek więcej, ale nie są pod jego stricte skierowane klasę, tak? Także wtedy jak sobie to zabije, wiadomo, że tutaj te 50 punktów przepalimy, on dostanie troszeczkę tam expa, z tego co zauważycie, możemy sobie tutaj wejść na niego. Mamy tutaj 7300, a podług ulepszeń tego expa i tak dostaje troszeczkę więcej. Klikamy sobie tutaj jeszcze umiejętność na niego, bo to jest 16 poziom, on tego jeszcze nie pokonywał konkretnie. Poczekamy chwilkę. Troszeczkę to tutaj trwało, ale już jesteśmy przy końcu. Jednak to nie są bezpośrednie jednostki Emrysa. Dobra, no i tutaj on się nam powinien cofnąć oczywiście do naszego miasta. Spoglądamy sobie, ile tam doszło tych punktów.
nabiło nam cały poziom od 7300 z tego co pamiętam. No ja tutaj dostaję troszeczkę więcej tych punktów, jak możecie sobie spojrzeć, poprzez dodanie odpowiednich tutaj talentów, tak? Zamiast dostawać na przykład tam 5000 ileś, dostałem 6800 z tego co widzę. Możemy sobie znaleźć dla porównania ile dają naszą 5800 dokładnie, czyli generalnie chyba gdzieś tam o 1000 dostaliśmy więcej punktów, tak? No także na pewno warto też przede wszystkim te punkty cały czas dodawać, no bo zobaczcie, jak będziecie zabijać cały czas te patrole mrocznych, no to gdzieś tam jednak nabijecie ogrom tych darmowych takich punktów z procentów, gdzie tutaj będziecie dodawać wcześniej talenty do ulepszeń tego punktu. No i co najważniejsze, żeby jeszcze tutaj pamiętać oczywiście o naszych opowieściach, żeby na bieżąco je gdzieś tutaj wykonywać, dostajemy za to nagrody, wątek fabularny. Jeśli tutaj odblokowujemy sobie zadania konkretnie, czyli na przykład wchodzimy tutaj, zadania główne, ulepsz salę dziczy, jeśli tutaj odblokujemy salę dziczy na poziom 15, to wiadomo, że jakieś zadania nam się tutaj pojawią, żeby je tutaj wklikać i może tak być, że na przykład gra będzie wymagała przejścia jakiegoś schematu opowieści, czyli na przykład opowieść trzecią albo opowieść czwartą. Macie też tutaj oczywiście darmowe nagrody w tych opowieściach. Odbieramy tutaj oczywiście nasze standardowe też nagrody, to co jest do odbioru, tak? Tutaj możemy sobie spojrzeć, zaloguj się, też standardowe nagrody do odbioru, dodatkowo skrzynka dzienna, klikamy, pyk, tutaj sobie to wszystko odbieramy, nagrody jeszcze tutaj w zakładce, czyli tutaj też jest schemat do kupna, przede wszystkim, czyli za odblokuj, pakiet, no i tutaj mamy jeszcze nasze patrole mroczne, które dają nam klucze do skrzynek. Tutaj możemy sobie to odblokowywać, jak sobie klucze uzbieramy. Ja mam na razie 1 na 5, bo ostatnio otwierałem 5 na zwyczajnych skrzynek, czyli uzbierałem sobie po prostu 5 tych kluczy, przyszedłem tutaj, wyczyściłem sobie. Generalnie te skrzynki widzę, że zniknęły na tą chwilę. Może się pojawią jeszcze później, bo one chyba zmieniają lokacje z tego co widzę. Ale te skrzynki możecie znaleźć na przykład w jakiejś kupie 5 nadzwyczajnych. Otwieracie 5 skrzynek i macie reset generalnie kluczy do zera. Jak sobie uzbieracie te klucze, no to możecie sobie też coś otworzyć. Standardowo możecie sobie też poszukać tutaj jakieś tutaj skrzynki blisko nas. Ta jest chyba w standardowym zawsze miejscu. Otwieracie, no i tu tyle. No i wiadomo, żeby gdzieś tutaj cały czas monitorować, co się dzieje w całej grze, cały czas być na bieżąco, ulepszać, jeśli macie tą chwilę czasu. No i przeklikanie oczywiście punktów PDW złotokamień. Trzeba o tym też pamiętać, codziennie gdzieś tam może się zresetować nam przede wszystkim jakieś zadanie, które wykonamy, na przykład tutaj było ostatnio do momentu zakończenia odliczania, twoje przymierze musi zniszczyć następującą liczbę portów, 20, no i tutaj takie zadanie możemy sobie odebrać. Port będzie oczywiście podświetlony, także nie musicie się martwić, że to przegapicie lub wam gdzieś ucieknie. No i tak w sumie nie codziennie, ale co kilka dni jakieś tam zadanie można sobie tutaj odbierać przede wszystkim. No i podług tych zwiadowców, którzy oczywiście szukają w terenie, jak widzicie, bo ja tutaj kliknąłem, że oni wracają, tak, powinien tam oczywiście zaznaczyć dodatkowo, żeby zostali sobie na miejscu, czyli tutaj sobie klikamy, zostań, jeśli będą mieli szukać, to możemy jeszcze sobie sprawdzić przede wszystkim to, co oni znajdą, tak, czyli sobie tutaj klikamy w chatę tutaj, posterunek centrum wartowników, klikamy na lupkę, tutaj sobie sprawdzamy, co oni znaleźli, możemy sobie tutaj robić odwiedź i zbierać różne przedmioty, przede wszystkim, które nam się tutaj mogą przydać, jak i tutaj przejść po wioskach, bo to są też takie warte przedmioty. Gra bezpośrednio będzie nas tutaj nakierowywać na następne punkty, ale nie zawsze, czasem się to przeresetuje, będziemy musieli przejść z powrotem do tego budynku centrum wartowników i po prostu przejść do jakiegoś tutaj elementu, który będziemy chcieli sobie zebrać. No i wedle waszych preferencji oczywiście też zostawiam przedmioty, które macie tutaj do użytku, bo tutaj się pojawiają różne przedmioty, już nie wspominając o kluczach. Macie tutaj oczywiście strzały strażnika, jak i tutaj traktaty do ulepszania naszego werbla, też właśnie wieży strażniczej, no i dodatkowo słodka rosa, jak i tutaj opuszczona Hukiego, tutaj klikamy sobie użyj, pojawia się tutaj armia mrocznej Eliany, klikamy przegrupowanie, klikamy jednostki, no i robimy sobie taki mini raid, czyli calling, czyli tutaj możecie sobie na przykład wejść w to, klikacie tutaj calling, no i mamy tutaj calling 50 000 i czekamy do 300 000, czy ktoś dołączy, żeby ten calling się oczywiście tutaj odbył. No i dodatkowo dochodzą też takie przedmioty jak ta słodka rosa, o której musicie pamiętać, plus jakieś tej książki, punktów doświadczenia, żeby je na bieżąco tutaj dodawać do swoich postaci. Jeśli chodzi o samą słodką rosę, no to musimy znaleźć jakiegoś bohatera, którego będziemy chcieli tutaj przyboostować. Ja tutaj widzę, że bohaterzy się zmienili, bo nasza tutaj Nika wybyła, także możemy sobie wtedy tutaj dobrać na przykład tutaj tego bohatera Czakcza, szefie, witam, tak, witam cię, okej, pewnie, świetnie, witam cię, no i tutaj klikamy sobie na jego prezencik, no i tutaj możemy oferować 20 na przykład tej słodkiej rosy mu, tak? Możemy sobie na przykład do 3. punktu tam na przykład coś dobić, tak? Nawet troszeczkę więcej. Zabawna jest ta postać, także możemy coś tutaj dobić, możemy sobie przy nim coś odblokować. Ja na razie sobie tą słodką rosę i tak bym zostawił na inne postacie, no i on nam tutaj oferuje już jakieś następne zadanie, które warto przeklikać. Także jak widzicie, cały czas coś się dzieje tutaj w grze, żeby to przeklikiwać, a jeszcze jak połączycie sobie to z opowieściami, czyli z wątkiem fabularnym, to jest naprawdę świetnie.
Gra wam jeszcze tutaj oczywiście oferuje samą zmianę wioski, zmiany układu przede wszystkim całego miasta. Wchodźcie sobie w budowanie, możecie wejść w dekoracyjne, dodać sobie jakąś ścieżkę, którą tutaj będziecie chcieli przeciągnąć pomiędzy budynkami. No i dodatkowo możecie sobie też wejść tutaj w edytor miasta i tutaj sobie wybrać jakiś schemat, który wam się będzie podobał, albo po prostu stworzyć nowy, czyli klikacie edytuj. No i tutaj sobie stawiacie wszystko na bieżąco, czyli jakąś salę dziczy, tutaj chatę szamanów. No i tutaj sobie dobieracie wszystko. Tutaj niektóre elementy mogą zniknąć, jak będziecie na to nabierać, dlatego ja sobie dałem troszeczkę więcej wolnego miejsca. Droga mi troszkę za bardzo te miasto oszpecała, więc po prostu dałem jakieś tam niestandardowe takie przedmioty, które tutaj mogłem zdobyć, czyli jakieś totemy, kotlarze. No i tutaj oczywiście stelaż do suszenia skór, jak i tutaj kaktusy na przykład. Także wiadomo, że drogę też można gdzieś dodać fajnie, to może efektywnie wyglądać. U mnie się to na razie nie sprawdziło podług koloru miasta. Lepiej mi to tutaj pasuje w sumie. A wam polecam już ustawić we własnym zakresie, to będziecie widzieli i jakie macie tej preferencje na to miasto, żeby fajnie wyglądało u was. Ktoś inny też oczywiście może wasze miasto przeglądać. Czasami też są jakieś konkursy, które gra oferuje, żeby na przykład zrobić jakieś konkretne miasto ładnie ozdobione i na przykład konkretny screen wysłać gdzieś na przykład na forum lub coś podobnego. Znajdziemy tutaj jeszcze oczywiście codzienne callingi na jakieś forty konkretne. Nasi sojusznicy tutaj zakładają callingi codziennie, także tutaj warto sobie dobijać do tych callingów. No i dodatkowo znajdziemy jeszcze oczywiście w grze behemoty, czyli też tutaj nasze przymierze może założyć jakiś konkretny calling, gdzie tutaj zbierzemy się na przykład niedźwiedzia, czy na przykład tutaj giganta i będziemy mogli go zabić, jak i tutaj późniejsze behemoty. Jest konkretna taktyka w grze. Behemoty, one nam później będą potrzebne w grze. Przede wszystkim do jakiejś obrony przed innymi graczami, do ataku jakiegoś. Dodatkowo oczywiście tutaj jeszcze walka z innymi graczami, no i napady na miasto, czy jakiś calling rozwalenia kogoś miasta konkretnie, tak? Czyli po prostu napaść, zebranie jakiejś grupy, my tutaj się zbieramy i atakujemy kogoś miasto w callingu, jeśli jest jakaś walka. No i dodatkowo możemy też znaleźć w zadaniach, że tutaj gra sama też oferuje walki z graczami, tak? Tutaj się może znaleźć pokonanie wrogów, początek, także no tutaj też znajdziemy coś takiego, tak? I tutaj będzie wtedy ranking, a za ranking można odebrać konkretne nagrody, tak? Czyli cały czas oczywiście gra jest na bieżąco rozwijana, dzieje się tutaj dużo, warto monitorować też swoje miasto, co tutaj się dzieje, czy nikt nas nie otacza. Inni też wykonują sobie tutaj zadania, z tego co widzę, ulepszenia postaci, żeby też sobie sprawdzić, jakie postacie tutaj są do poprawy, do ulepszenia, do dodania jakiegoś talentu konkretnego, która postać nabiła więcej tutaj punktów naszego doświadczenia, żeby tutaj cały czas wrzucać te punkty, no bo jednak cały czas ta postać jest lepsza, więc wiadomo, że w jakiejś walce, albo jeśli ją gdzieś puścimy w teren, żeby ta postać coś tutaj konkretnie robiła, no to zawsze jest o ileś tam procent lepsza sama w sobie, jeśli ma jakieś dodatkowe talenty. Możemy sobie tutaj spojrzeć na naszą zakładkę przymierze, tutaj wchodzimy sobie w dary, klikamy sobie tutaj odbieranie naszych skrzynek, możemy kliknąć jeszcze tutaj w zwykłe, pyk. Tutaj nie musicie się martwić, bo ten poziom się tutaj cały czas napędza troszeczkę do przodu, także zawsze możecie mieć tą skrzynkę do odebrania i dodatkowo doklikać odbiór naszych skrzynek, czy też łupów. No i tutaj możemy jeszcze sobie spojrzeć podług terenu, co tutaj się dzieje, bo mamy jeszcze oczywiście cały czas ulepszenia w grze, monitorować cały czas tą tablicę ogłoszeń. Widzę, że pokazała nam się nika podług rozmowy, warto sobie będzie w nią kliknąć, przejść sobie ten dialog. Ej, czy nie sądzisz, że nieco urosło? No te dialogi są też dość zabawne, warto sobie też to poczytać poniekąd, bo są też ciekawe. Warto sobie też oczywiście monitorować czat, co piszą na tym czacie, czy będzie jakaś walka, czy będzie behemoth, callingi sprawdzać na bieżąco, czy jest jakiś calling, gdzie będziemy coś atakować, naszą skrzynkę tutaj sprawdzać, tak? Bo tutaj będą zawarte przede wszystkim ważne informacje, co się dzieje, gdzie mamy się ustawić lub co się będzie działo na przykład w najbliższym czasie. No i w sumie tak z rozgrywki, takie standardowe, tak to wygląda. Codziennie sobie wykonać jakiś fort, czyścić mroczne patrole, no bo tutaj są oczywiście zadania, no i dodatkowo pamiętajcie o tych mrocznych kreaturach, bo mroczna kreatura z każdym poziomem wyżej daje nam konkretne jakieś nagrody do odbioru, czyli tutaj klikamy sobie mroczne kreatury, klikamy i tutaj będziemy mieli jeden klucz, 6000 generalnie tego pyłu, czyli tajemny pył, no i jakieś tutaj ulepszenie, bo jeśli zabijemy jakąś kreaturę już wcześniej, no to generalnie, żebym wam pokazał, gdzie ją tutaj znajdziemy, tutaj jest 12, no to ona nie ma już tych nagród, no bo została wcześniej odblokowana, daje nam tam jakieś standardowe swoje tutaj przedmioty, które nam się przydadzą, mniejszy X, no bo wiadomo, że bardziej tutaj polegamy na tym tajemnym pyle, no i na jakiś tutaj surowca dla porównania. No i tak właśnie wygląda standardowa rozgrywka gdzieś w drugim punkcie, czyli na wolno, na spokojnie, jeśli mamy chwilę więcej czasu, żeby sobie poklikać, posprawdzać, co się dzieje generalnie w grze, ulepszyć coś, klikać jednostki, wysłać nasze wojska, no i sprawdzać na dalszy postęp gry. Generalnie nie zajmuje to też dużo czasu, ale na spokojnie, jeśli ktoś się chce relaksować przy grze, pisać na czacie, poczytać coś, no to jak najbardziej ten sposób jest tutaj fajny, sprawdzony. Gra oferuje dużo takich aktywności, jest dość bardzo ulepszona, no ja bardzo polecam. W tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie, oczywiście zapraszam na social media, na Twitcha, tam też się może pojawić gra, linki się gdzieś tutaj pojawią. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Cześć!